pełnym pudełku, puste pudełka. Zapraszam was na... That's right. Puste pudełka. Dostałam takie kwiatki od męża, więc wykorzystamy je dzisiaj w aranżacji, żeby trochę bardziej poczuć wiosnę. A ja, słuchajcie, trochę tak cisnę ze zużywaniem pielęgnacji, bo trochę jakoś tak mi się uzbierało po otwieranych kosmetyków, bo gdzieś tam testowałam różne rzeczy i jakoś tak poczułam, że się mnie to przytłacza. Oj, coś dzisiaj nie po polskiemu jedziemy. Ostatnie denko było miesiąc temu, a generalnie zwykle te denka się pojawiały co 1,5, co 2 miesiące, co 3 miesiące. Także staram się, cisnę. Także moi drodzy, jedziemy. Zużyłam mydło. Mydło białe lejeń. Oj, bardzo nie po polskiemu dzisiaj, bardzo. Biały lejeń do mycia pędzli. I powiem wam, że to mydło jest takie troszkę jednak delikatniejsze i da się to odczuć podczas mycia pędzli, że te takie trudniej zabrudzone, mocniej zabrudzone, no troszkę gorzej się myją. Takie, które są, wiecie, oblepione jakimś takim kremowym produktem, może jakimś podkładem, czy jakimiś takimi, wiecie, eyelinerami, czy czymś takim, no to już tak to mydełko troszeczkę nie ogarnia, więc pewnie do mycia ciałka byłoby super, bo jest takie w miarę delikatne, ale do mycia pędzli troszkę jednak da się odczuć, że jest delikatniejsze niż takie klasyczne, zwykłe mydło. Więc ogólnie, no jeżeli myjecie pędzle mydłem, no to kupcie sobie jakieś mocniejsze. To będzie trochę za słabe. Zużyłam też, słuchajcie, moje ulubione chusteczki. Obczajajcie, róbcie screeny, bo są naprawdę fajne. To są chusteczki teoretycznie do ciała, Tami, dostępne w Rossmanie. W ogóle zauważyłam, że teraz nie w każdym Rossmanie są dostępne i ciężko mi jest zrobić ich zapas, ale chyba w takich większych Rossmanach one są dostępne. Bardzo lubię te chusteczki, tak po prostu, wiecie co, do pracy, tak żeby czasami tutaj, nie wiem, wytrzeć sobie ręce, albo podczas pracy z kursantkami czy z klientkami. Ja takich chusteczek, tak wiecie, do ciała, czy tym bardziej do demakijażu nie używam, ale się przydają właśnie gdzieś tam, nie wiem, jak pracuję nad jakimś odcinkiem, robię słocze, trzeba coś tam, wiecie, tutaj wytrzeć ręce z jakichś cieni, z jakichś błysków i tak dalej, no to takie chusteczki się jednak czasem przydają. No i oczywiście w pracy z kursantkami. I ja bardzo lubię właśnie te konkretne do ciała z Tami, bo one są duże. Jak je rozłożycie, to jest dosłownie taka chusteczka. No wyciągnęłabym wam, bo oczywiście... mam zapas na górze. Wyciągnęłabym wam, ale trochę mi szkoda. Także bardzo wam polecam, jeżeli korzystacie z takich chusteczek właśnie tak może makijażowo, czasami potrzebujecie, może jesteście wizerzystkami, może nagrywacie jakieś rzeczy na YouTube, to bardzo wam polecam te chusteczki, bo są naprawdę duże, więc ja zwykle, wiecie, wytrę 4000 razy rękę, potem jeszcze jakiegoś pędzla w to wytrę, a potem jeszcze wytrę tym biurko i dopiero idzie do śmieci, no nie? A propos śmieci, no to pokażę wam. Pokażę wam, bo to jest właśnie taka sprzed 2 dni. Zobaczcie, taka chusteczka. Taka wielka chusteczka. Z reguły staram się raczej unikać używania takich jednorazowych rzeczy, no ale czasami, wiecie, po prostu w pracy inaczej się nie da, więc don't judge me, ok? W ogóle moje lip combo dzisiaj wymiata. Jak mnie zapytacie, co ja mam na ustach, to ja wam nie odpowiem, bo to jest mieszanka. Bazą była klasyczna szminka, ta z Han, którą zużywam. Na to nałożyłam błyszczyk ten srebrny od Red Lipstick Monster i Belle. I na to nałożyłam trochę, słuchajcie, z paletki Muse tego cienia i zrobił mi się taki piękny, taki sinawo-fioletowy, półtransparentny kolor. Ja poproszę taki błyszczyk. Ja poproszę mieć w sklepie, chcę mieć taki błyszczyk. No nic, let's get back to business. Mam tutaj normalizujący żel oczyszczający do mycia twarzy z Basic Lab. Ja wam zawsze mówię, że ja jak widzę coś normalizującego, oczyszczającego, to ja mam generalnie stresa. Zawsze, że to mnie ściągnie, że to mnie, wiecie, tak po prostu masakrycznie. Ale ten tego nie robi. On fajnie oczyszcza, dobrze domywa resztki makijażu po demakijażu, ale nie mam ściągniętej twarzy, nie mam ściągniętych jakichś piekących oczu, więc on jest bardzo spoko do skór tłustych. Już chyba jedno opakowanie wcześniej zużyłam, wydaje mi się, że pokazywałam wam już ten żel, ale był bardzo, bardzo spoko. Myślę, że w przyszłości chętnie sobie do niego wrócę. Póki co mam jakąś tam piankę, coś tam innego jeszcze mam w zapasach, ale był to bardzo fajny produkt. Kosmetyk, który wywalam, jest to krem do stóp. Co to jest za marka? Ukoi Body
Helper, Ukoi Body Helper, taki krem do stóp. W ogóle szata graficzna jest tak nieładna, te kolory są tak nieładne, jakoś tak po prostu aż się nie chce tego używać. Wiecie co kupiliśmy? Ja nie wiem, z 2 lata temu? Po prostu, no, mieliśmy tutaj z mężem jakąś taką potrzebę, żeby czegoś tak typowo do stóp poużywać, bo mieliśmy jakieś tam suche i no użyliśmy parę razy i wiecie, jakoś tak nie, ja strasznie nie lubię kremów do stóp, strasznie nie lubię, więc to tak wiecie, poużywaliśmy i jaka była potrzeba, taka była potrzeba i się poużywało, a potem to leżało, bo po prostu nikt nie chciał tego używać. Nie wiem, czy to jest jakieś spoko, nie odczułam jakiejś niezwykłości tego kremu, żeby on nie wiadomo co robił, nie wiadomo jak pachniał czy coś. Nie, dla mnie nie było szału. Tu jest 20% mocznika? To już taki będzie trochę chyba złuszczający, a nie nawilżający w sumie, nie? Ja nie pamiętam, kurczę, już nie pamiętam jakie jest stężenie, bo mocznik ogólnie może być nawilżający albo złuszczający, w zależności od tego jakie ma stężenie. Ale 20% to już mi się wydaje, że jest taki, no, złuszczający, odbudowujący. No, dobrze, wystarczyło przeczytać dalej etykietkę. Fajnie, że jest wegański, ale no, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie jaki był ten krem, ale skoro taka tuba jego została, zużyte zostało, dosłownie tyle, no to o tym o czymś świadczy. A wyrzucam, no bo już jest przeterminowany. W marcu 2024 skończył się termin ważności. No wygrzebałam go gdzieś tam z czeluści, także pardon. Zużyłam takie masełko oczyszczające do demakijażu, do twarzy, Lava Balm ze Stars. Szczypie w oczy. Strasznie szczypie w oczy. Krótko, ale szczypie. Krótko, ale porządnie, daje o sobie znać. Bardzo mocny ma zapach. Ja tak wiecie co, no nie rozumiem tych zapachów czasami. Fajnie jak balsam do ciała ładnie pachnie, czy błyszczyk, no nie wiem, żel pod prysznic albo odżywka do włosów, ale takie rzeczy na twarz, które gdzieś tam przy oczach, to po co to są tak mocno perfumowane? A te kosmetyki ze Stars, niektóre są naprawdę spoko, ale one są wszystkie bardzo mocno perfumowane i trochę mi to przeszkadza. I ten zapach jest ładny, ale jest bardzo mocny. I znowuż mamy ten problem opakowania, które się wydaje, no nie twierdzę, że jest jakieś bardzo duże, ale znowuż mamy to takie denko, wiecie, denko w denku, że ono jest tutaj takie zaokrąglone i sięga o tak dotąd, nie? Wiecie o co chodzi. A tutaj jest jeszcze dużo jakby przestrzeni takiej pustej, więc to nie jest tak, że to jest jakby całe opakowanie, tylko w środku jest takie drugie. Nie lubimy takiego oszukiwania, ok? Ogólnie robił co miał robić, bo dobrze rozpuszczał makijaż, fajnie się zmywał, emulgował wodą, nie zostawał na twarzy, buźka była mięciutka, no ale szczypie w oczy, więc to generalnie eliminuje go jakby z jakichś potencjalnych kosmetyków, które ktokolwiek chciałby kiedykolwiek kupić, tak? Mam tutaj też, słuchajcie, dwa te same kosmetyki, takie punktowe serum na zmiany z Basic Labu i jedno było już tak zużyte porządnie, że w zasadzie prawie, że powinno trafić do poprzedniego denka, bo już była totalnie końcóweczka, a ten zużyłam, tak wiecie co, z ciekawości chciałam zobaczyć, jak on się sprawdzi na ciało. Powiem szczerze, że na twarzy tak różnie. Jak tak gdzieś tam kilka razy dziennie sobie go używałam, to tak było tak, że raz zdarzyło się, że on troszeczkę mi te zmiany wyciszył, jakieś tam pojedyncze wypryski, a raz było tak, że i tak coś tam nie wywaliło, więc wiecie, no generalnie z trądzikiem, z wypryskami, no to jest tak, że nigdy nic nie wiadomo, bo to nie jest kwestia wyłącznie kosmetyczna, tylko to jest kwestia wewnętrzna. Dlaczego nas wysypuje przed okresem? No bo to też jest kwestia hormonalna, więc jak coś ma nas wywalić, to nas wywali, tylko tyle, że takie preparaty troszkę to może szybciej zagoją, szybciej wyciszą, albo powstrzymają przed mocniejszym wywaleniem tego czegoś. To powiem wam, nie odczułam, że było tak, o, fajnie, zadziałało, że to działa, no nie? I wyciągnęłam sobie, bo akurat miałam drugie i stwierdziłam, że tak sprawdzę go sobie na ciało, jak mi się gdzieś tam sprawdza. I na ciało był generalnie super. I na ciało używałam go po prostu na takie partie, że gdzieś tam miałam na przykład tutaj rozsypane, nie wiem, przy barku, no to tak wiecie, tak nie, że punktowo, tylko tak rozsmarowywałam na jakieś tam konkretne partie, gdzie były jakieś tam może delikatne krosteczki, wypryski i tutaj generalnie sprawdzał się super, więc na twarzy mojej kapryśnej nie za bardzo, a na ciele był spoko. No ale wiadomo, na ciało zszedł troszeczkę szybko, bo gdzieś tam ten zużywałam, nie wiem,
pół roku albo dłużej, a ten zużyłam w miesiąc. No ale jeden i drugi jest już zużyty. Słuchajcie, wymęczyłam ten balsam do ciała. Wymęczony był. Jest to balsam od Irene Eris, Tahiti, Tropical Tahiti Spa Resort. Nie wiem, która to jest dokładnie nazwa, bo tych zawsze nazw jest tutaj masa. Illuminating Moisture Body Lotion. Okay? Zapach ma super. Nawet nie umiem wam powiedzieć, czym on pachnie. Ale on jest taki, no, inny niż wszystkie zapachy. Trochę może owocowy, trochę taki elegancki, troszkę pudrowy. Nie wiem. Nie jest ani kwaśny, ani słodki, ani gorzki. Nie wiem jaki to jest zapach, ale strasznie nie lubiłam tej formuły. No po prostu masakra, bo on zostawiał taką śliską warstwę na ciele. Ona owszem po jakichś tam parunastu minutach się tam wchłonęła, nie było tego aż tak mocno czuć, ale sama aplikacja i świeżo po i tak na rękach to było po prostu czuć strasznie dla mnie nieprzyjemne sensorycznie. I jak go używałam latem i wiecie, po kąpieli jeszcze człowiek jest taki trochę rozgrzany i sobie to nałożył, to miałam wrażenie, że poci się i ślizga cały ten balsam, bo tak jak wiecie, no, od ciepła. Straszne. A jak wysmarowałam się cała i było lato, więc krótkie spodenki i na przykład kucnęłam na chwilę, żeby, nie wiem, wyciągnąć coś z szuflady, coś tam zrobić i wiecie, na styku jakby łydki i uda, tylnej części uda, tak przez chwilę one tak były zetknięte, to po tym balsamie tak zaczynało się robić tak ciepło i to się zaczynało tak rozpuszczać i ślizgać. No po prostu masakra. I chciałam go ogólnie gdzieś tam, wiecie, opchnąć. Mówię, mamy się zapytałam, czy by nie chciała po prostu sobie spróbować, bo może jej podpasuje. Ona akurat wtedy sobie kupiła i otworzyła świeży balsam, więc no nie ma opcji. Więc stwierdziłam sobie, no że ja go nie zużyję, ale nie chcę go wywalać. Więc wzięłam go sobie do sypialni i po prostu kremowałam sobie stopy i dłonie, wiecie, tak wieczorkiem. Trochę mi mąż pomagał, gdzieś tam czasami użył i jemu ogólnie mówił, że dla niego był spoko, ale dla mnie był nie teges. Nigdy w życiu, nigdy więcej. Tutaj muszę też niestety niechlubnie się, że tak powiem, pochwalić tym, że wyrzucam, mimo że jest niezużyty kosmetyk, on jest tak zużyty, nie wiem, no do połowy. Ja dałam to Bartkowi, bo on ma bardzo suche dłonie i po prostu miał sobie w sypialni to półeczka w sypialni, stoliczek, nakryj się, wiecie gdzie, no stało przy łóżku, stało przy łóżku i sobie tam używał i ja nie mogłam tego konkretnego używać, bo ma w składzie glikol propylenowy, na który jestem uczulona, więc Bartek go sobie używał i któregoś razu dostałam jakąś tam paczkę z Basic Labu i tam był PR-ową i tam był krem do rąk i on tak od razu wziął i sobie wyciągnął i od razu sobie użył i mówi, jaki ten krem jest super i po prostu zaczął używać tamtego kremu i stwierdził, mówi, w sensie nie dam rady go zużyć. No po prostu ten zostawia jakąś taką warstwę, jakąś taką właśnie kleistą, taką oblepiającą i nie robi tego, co ma robić. On nie lubił tego balsamu. Ja go nie zużyję, więc niestety go sobie chyba się go pozbędziemy po prostu. Fajnie pachnie. Takim właśnie troszkę medycznym balsamem. Szkoda, bo w sumie pokazywałam wam tą miksę, ale w wersji nawilżającej. On tam był chyba z ceramidami, peptydami, nie, z ceramidami chyba, taki nawilżający. To dla mnie był super ogólnie i do rąk, i do nóg, i do ciała, w sensie do rąk i do stóp, do ciała ogólnie, do wszystkiego był spoko. No a ten Bartkowi nie podpasował, a ja używać nie mogę, także no zdarza się czasami, że coś wywalę, ale chociaż u mnie w pielęgnacji to bardzo rzadko, ale jak widzicie, zdarza się. Bo generalnie jak mogę, to wymęczam. Jakoś staram się wymęczyć. I tu też wymęczam, tak? Zużyłam mój ukochany hawajski klimat, ten puder do kąpieli, który wam pokazywałam, o którym wam mówiłam też w petardziątkach. Bardzo go lubię, bo przepięknie pachnie. Pięknie pachnie. Robię taką bardzo delikatną piankę, ale taką bardzo delikatną, ale zostawia nawilżoną skórkę, więc po kąpieli nie jest się suchym, ściągniętym, swędzącym. Fajne to jest. To jest naprawdę fajne. Myślę, że raz
raz na jakiś czas będę sobie kupowała tak dla przyjemności. Nie może cały czas, bo lubię jakiś taki kosmetyczny minimalizm trochę, ale raz na jakiś czas bardzo chętnie sobie kupię, bardzo Wam polecam spróbować. Nie jest to drogie i dostępne w rozmanie. Zużyłam sobie również takie coś z Basic Lab, kojący olejek intymny. Jest to olejek w formie takiego lekkiego żelu, jakby podżelowany był ten olejek, więc nie jest taki cieknący po rękach. I jest to bardzo fajna rzecz, na przykład po goleniu, jeżeli golicie sobie na przykład linię bielizny, no to żeby zapobiegać podrażnieniom, to jest bardzo spoczko. Ja też ogólnie używałam tego do całego ciała, do masowania, w sensie do nawilżania ciała i do masowania sobie na przykład blizn, bo właśnie to jest takie olejkowe, że jest taki lekki poślizg, ale jest to taki ala suchy olejek, więc nie zostawia takiej mega tłustej, lepkiej warstwy, tylko on się tak w miarę fajnie wchłania i właśnie on jest super na ciało, bo olejki, no to często zostawiają właśnie taką warstewkę, a ten, no niby wiecie, coś tam jest, ale on zostawia taką jakby nawilżoną warstewkę na skórze. Bardzo przyjemny olejek. Nie wiem, czy jest to dla mnie coś niezbędnego tak do okolic intymnych, żeby mieć takie opakowanie stricte takiego kosmetyku, bo gdybym używała go tylko do okolic intymnych, to wydaje mi się, że ja bym go zużywała chyba w 5 lat. A tu jest 6 miesięcy PAO, opakowanie 50 ml, a okolica intymna wiemy, no nie jest za duża, więc nie zużyje się tego zbyt dużo, nawet używając codziennie. A raczej używałam raz na jakiś czas, kiedy po prostu, nie wiem, po goleniu na przykład, nie? Albo właśnie gdzieś tam, żeby zapobiegać jakimś tam podrażnieniom po goleniu. Więc nie wiem, ile bym musiała to zużywać, żeby to zużyć. 6 miesięcy to jest na takie opakowanie moim zdaniem za krótko. Ale oczywiście można sobie używać jak się chce. To jest po prostu olejek, więc ja używałam do ciała i do ciała był naprawdę bardzo spoczko. Mam tutaj również mleczko do ust z Glam Shopu. Powiem Wam, że mi nic nie robiło to mleczko. I jak po prostu używałam go tak jako część mojej pielęgnacji, rutyny pielęgnacyjnej rano czy wieczorem, okej, ale jak moje usta były suche, takie spierzchnięte, w sensie, że miały takie, wiecie, suche, twarde skórki, no to on już nic nie zrobił. Jeżeli to miało być tylko takie zniwelowanie uczucia, nie wiem, jakiegoś ściągnięcia, po prostu nawilżenie takie rutynowe, spoko, ale przy mega suchych ustach to było za lekkie, za delikatne, żeby, nie wiem, zmiękczyło nam te suche skórki, tak porządnie nawilżyło usta, więc gdybym nie wiedziała o jego istnieniu, to nic by się w moim życiu nie stało złego, bo nie odczułabym, że czegoś mi brakuje w życiu, gdybym tego mleczka nie znała, nie miała. Jest takie, wiecie, jest okej, ale dla mnie nie ma szału. Nie ma szału. No jakieś takie dzisiaj to denko takie, wiecie co, narzekalskie, ale zostały mi 2 kosmetyki, w sumie bardzo fajne, więc zakończmy miłym akcencikiem. Pokazywałam Wam ten scrub z Hagi w cudownym, takim jesienno-zimowym zapachu. Pomarańczka, cynamon, jakieś takie, wiecie, ala goździki, coś takiego, no taki typowo jesienny, jesieniarski zapach. Cudowny peeling, gruboziarnisty, cukrowy, który jest, no, ma w sobie dużo takich tłuściutkich substancji, więc po peelingu nie dość, że skóra gładka, to jeszcze nawilżona, nie trzeba było po kąpieli używać balsamu. Bardzo fajny. Ja peelingów tak na co dzień nie używam, raczej okazjonalnie sobie kupuję i właśnie jesień jest takim okresem, gdzie ja lubię sobie właśnie coś takiego, wiecie, kąpielowego, są dłuższe wieczory, w sensie krótsze dni i tak człowiek nie ma co ze sobą zrobić, to robi sobie kąpiele i sobie jakoś tak umila tę ciemnicę polską. I bardzo ten peeling jest przyjemny, nie jest ani za mocny, ani za delikatny, plus cudowny zapach i przyjemne nawilżenie na ciałku i jest bardzo spoczko, jak potrzebujecie peelingu, to bardzo polecam. Bardzo fajny peeling. No i na koniec ten słynny krem do rąk z Basic Lab, o którym opowiadałam, czyli nawilżający krem do rąk. Ten taki, wiecie, klasyczny, nawilżający, ulubiony krem mojego Bartka. Powinno tu być chyba jeszcze jedno opakowanie tego kremu. Jeszcze było takie o zapachu urodzinowego tortu właśnie, bo dostałam w przesyłce PR-owej, Bartek otworzył, zaczął używać i mówi, no jest po prostu cudowny, że tego nie jest w stanie zużyć w takim razie, skoro to jest takie cudowne. I jak no, doświadczył, że tak powiem, tego kremu, to siadł do kompa, zamówił sobie chyba z 2 czy 3 opakowania, wysłał też swojemu tacie, bo on też ma suche łapki, więc jak facet, że tak powiem, poleca, to wiecie, i kupuje w zapasie kilka sztuk, to o czymś to świadczy.
Bardzo ma przyjemny zapach, niezbyt przytłaczający, taki kremowo, świeży, bardzo fajny i naprawdę jest super. Jak macie suche łapki, ale nie lubicie też takiego jakiegoś strasznego obklejenia, no to on jest super. Nie obkleja, tylko dobrze nawilża, dobrze zmiękcza i nie zostawia nic takiego sensorycznie paskudnego na dłoniach. Fenomenalny kremik do rąk, bardzo Wam polecam. I słuchajcie, mam jeszcze jeden kosmetyk, z którym trochę nie wiem co zrobić. Może mi doradzicie, może mi pomożecie. Słuchajcie, dostałam coś takiego jako taki gratis do zamówienia. Taki cleanser z Douglasa do, nie wiem w sumie do czego, kurde. Do mycia twarzy, do mycia twarzy, teoretycznie. No użyłam tego, nie wiem, z 5, z 6 razy i jest po prostu tragedia. Nie mam pojęcia po prostu, jak mam to ograć. Generalnie to jest w formie, jak widzicie, takiego a la dezodorantu. Ten cleanser po prostu nakłada się tak jakbyśmy smarowali pachę, tylko smarujemy twarz, na po prostu taką, wiecie, zwilżoną wodą twarz. Rozsmarowujemy sobie to jakoś tam ręką, coś robimy i spłukujemy. Ale to nie robi nic. Absolutnie nic. Jak używałam go wieczorem po demakijażu jakimś tam olejkiem czy czymś tam i zostawały mi jakieś takie, wiecie, reszteczki, gdzieś tam, nie wiem, jakieś maskary czy coś, no to kompletnie nic nie zmywa. Resztek jakiegoś tam makijażu, jak zostało gdzieś tam, nie wiem, przy płatkach nosa czy coś tam, coś co zostało po prostu razem z tym olejkiem, nic nie zmywa. Absolutnie nic. Więc to się nadaje tylko i wyłącznie do mycia czystej twarzy, czyli na przykład tylko rano, żeby jakoś tam ją odświeżyć. Ale co więcej, to się prawie w ogóle nie nakłada. Jakaś taka super cieniusieńka warstewka czegoś. To się nie pieni, to się nie... No to nie robi nic. To nie robi absolutnie nic. To jest tylko takie smarowanie i spłukiwanie tego. Co więcej, jest to trochę nieprzyjemne w używaniu, no bo jest to, zobaczcie, jak ja to dotykam, no to tutaj... to jest twarde, no. I takie, o ile policzek tak robić, jest całkiem przyjemne, ale już żuchwa, jak mam jakieś wypryski, stany zapalne i muszę po tym przejechać, to mnie to boli, jest to nieprzyjemne. Robienie nosa tym jest nieprzyjemne, robienie czoła jest tym nieprzyjemne, bo to jest twarde i mnie boli. I ja nie wiem, czy ja mam siłę i energię i ochotę, żeby myć tym twarz tylko rano i zużyć, zobaczcie ile tego jest, tyle. Żeby zużyć tyle tego gudwa. Ja w życiu tego nie zużyję. Jak to mi nie myje twarzy, nie domywa makijażu, ja nie wiem co to robi. Kto to takie coś wymyślił, naprawdę. No i zastanawiam się, co z tym zrobić. Może jakoś inaczej to się da wykorzystać. Myślałam sobie, że może do golenia, ale no większość partii ciała depiluje, więc też nie. Może wy macie jakiś pomysł. Co ja mam z tym zrobić? 97% składników naturalnych. No i co z tego? I pachnie różą. Taką, wiecie, babciną różą. Ja ogólnie lubię różany zapach. Może nie wiem, może do mycia pędzli mi to... Pokażcie mi tu jakiś pędzel. Moczę pędzel w wodzie. Zobaczmy. Coś tam się zmyło, bo tu jest... nie zobaczycie. Zapomniałam, że jest coś takiego jak fizyka i grawitacja. No ale pędzel nie jest domyty, generalnie jest dalej brudny. Trochę się spłukało jakiś tam drobinek. Ładnie pachnie. No ale pędzel nie jest czysty. Nie wiem. I jeszcze tego nie wywalam. Może nas tutaj coś gdzieś oświeci ktoś. Sprawdźmy jeszcze ile kosmetyków zużyłam w tym miesiącu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, no i 14, czyli takie niedobitki trochę, nie do końca zużyte, ale wyrzucam. Zdarzają się i takie denka. Mi w sumie rzadko się zdarzają jakieś takie bublowe, ale to było naprawdę wymęczone denko. Nie mam tutaj za wiele wam do polecenia jakichś hitów. Kremik do rąk był najlepszy i peeling chyba. Także czekam na was w sekcji komentarzy. Napiszcie mi, co mam z tym gundwem zrobić. A jak macie jakieś swoje buble, to też napiszcie, żebyśmy po prostu nie traciły swoich pieniędzy na takie rzeczy. Zaglądajcie do mnie na Instagram, TikTok, jestem też na Pinterestie. Jeżeli chcecie wspierać mój kanał, możecie po prostu zostawić komentarz, subskrypcję albo wspierać mnie finansowo. Na dole są wszystkie informacje, możecie postawić mi wirtualną kawę albo wspierać mnie taką comiesięczną kwotą, ale nie musisz, twoja obecność jest dla mnie już wystarczająco fajnym wsparciem. Także dziękuję ci, że jesteś, że oglądałaś ten filmik, obejrzałaś i mam nadzieję świetnie się bawiłaś. No nic kochani, nie ciągnijmy już tego. Dziękuję wam
Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i w sekcji komentarzy. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.